Na Dominikanie będziesz miał możliwość zobaczenia wielorybów, spróbowania pysznego rumu Bacardi, wypoczęcia na pięknych plażach, zwiedzenia ciekawych zabytków i wielu innych atrakcji. Sprawdź, co jeszcze czeka Cię na Dominikanie. Republika Dominikańska w Wielkich Antylach ma około 10,6 miliona mieszkańców, a stolicą jest Santo Domingo. Państwo wyspiarskie posiada obecnie 6 międzynarodowych portów lotniczych ze względu na swoje znaczenie turystyczne. Jest to zróżnicowany kraj, w którym można robić dosłownie wszystko. W Puerto Plata można spotkać bardzo duże obiekty hotelowe blisko siebie. Piaszczysta plaża mieni się kolorami w odcieniach złota i beżu. Wokół Punta Cana znajdują się równie duże ośrodki z wieloma wczasowiczami. Plaża jest jasna i raczej biała. W pobliżu Bayaibe znajdują się inne duże kompleksy all inclusive, a skaliste wybrzeże zostało sztucznie posypane jasnym piaskiem. W Samanie jest bardzo niewielu turystów. Kurorty hotelowe są znacznie mniejsze i szeroko rozmieszczone. Plaża jest otoczona palmami i ma złocisto-żółty piasek podobny do Puerto Plata. Południowe wybrzeże graniczy z Morzem Karaibskim, natomiast północne wybrzeże znajduje się nad Oceanem Atlantyckim. Stolicą jest Santo Domingo na południu. Klimat jest tropikalny. Oznacza to, że wahania temperatury są niewielkie w ciągu roku. Średnia temperatura wynosi bardzo przyjemne 25 stopni Celsjusza. Istnieją jednak różnice regionalne między południem, północą i wyższymi regionami. Ponieważ południowa część znajduje się nad Morzem Karaibskim, jest tam cieplej i bardziej sucho niż na północy. Temperatury na północy są podobne do tych na południu, ale zimą jest minimalnie chłodniej. Ponadto na północy panuje wyższa wilgotność, ponieważ południe leży w cieniu deszczowego łańcucha górskiego Cordillera Central. W wyższych miejscach, takich jak miasto Constanza, średnie temperatury są niższe niż na południu i północy i wynoszą około 18 stopni Celsjusza. W nocy może tam ochłodzić się do poniżej 10 stopni Celsjusza. Ze względu na klimat tropikalny w Republice Dominikańskiej panuje pora deszczowa i sucha. Okresy różnią się w zależności od regionu. Ponadto Republika Dominikańska znajduje się w obszarze zlewni tropikalnych huraganów. Wyjazd można planować przez cały rok, jednak najpopularniejsze miesiące zaczynają się od grudnia i trwają do kwietnia. W tym czasie jest najpiękniej na Dominikanie. Oczywiście należy pamiętać, że wielu turystów właśnie w tym okresie planuje swoje wakacje, a więc trzeba liczyć się z dużą ilością wczasowiczów na plażach i w hotelach. Od czerwca do listopada jest sezon huraganów na Karaibach, a tym samym na Dominikanie. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia huraganu występuje we wrześniu i październiku. Mimo to na wyspie rzadko występują takie zjawiska. Częściej są to ulewne deszcze, silny wiatr i burze. Nie musisz notować. Wszystkie praktyczne informacje umieściliśmy w opisie pod filmem. Znajdziesz tam także linki z noclegami, biletami do atrakcji oraz poradami, jak płacić za granicą, by nie przepłacać na przewalutowaniach. Republika Dominikańska zajmuje powierzchnię 48 730 km². Dla porównania Jamajka jest 4 razy mniejsza. Nic więc dziwnego, że regiony wyspy bardzo się różnią. Od wymarzonych plaż po dżunglę, wszystko jest w zasięgu ręki. Oto w skrócie regiony, które charakteryzują Dominikanę. Często rezerwowanym miejscem wakacyjnym na Dominikanie jest miasto Punta Cana na wschodnim wybrzeżu. Można znaleźć tam niekończące się piaszczyste plaże i komfortowe hotele. Punta Cana jest idealnym miejscem dla osób, które chcą się zrelaksować na plaży. Można tam również uprawiać sporty wodne, np. surfować lub jeździć na nartach wodnych. Wschodnie wybrzeże ze swoimi rafami koralowymi oferuje również optymalne warunki do nurkowania. Obok Punta Cana popularne są w tym regionie miejscowości Bavaro i La Romana. Z La Romana jest tylko około 18 km do Bayaibe. W pobliżu tej małej wioski znajduje się bardzo ładny park narodowy Parque Nacional del Este, gdzie można zobaczyć jaskinie Indian Taino. Również na północnym wybrzeżu znajdują się wspaniałe plaże. W przeciwieństwie do plaż w innych regionach, piasek tutaj ma złoty kolor. Północne wybrzeże jest również interesujące pod względem kulturowym.
Znajduje się tu m.in. miasto Puerto Plata ze średniowiecznym klimatem i licznymi zabytkami takimi jak Fortaleza San Felipe. Ta twierdza została zbudowana w XVI wieku w celu ochrony przed piratami. Rozciąga się także wspaniały widok z góry Isabel de Torres, na którą można dojechać kolejką linową. Kolejną cechą północnego wybrzeża są lasy, które można zwiedzić pieszo, konno lub na rowerze. Północne wybrzeże jest również nazywane bursztynowym wybrzeżem. Kolorowe Stare Miasto i szczególnie uroczy Plaza Independencia na pewno zachwycą każdego. Wokół placu można znaleźć wiele dobrych restauracji, barów i kawiarni. Jeśli chce się zobaczyć bardziej kolorowe uliczki, warto wybrać się na spacer do El Paseo de Doña Blanca i Calle San Felipe. Jedną z atrakcji położonych w dżungli w pobliżu Puerto Plata jest 27 wodospadów Damahagua na biegu rzeki o tej samej nazwie. We wcześniej wymienionych regionach można znaleźć wiele hoteli z ofertami all inclusive. Jednak niewielu turystów podróżuje wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża. Dlatego jest to idealny region dla wszystkich, którzy szukają spokoju i chcą poznać życie mieszkańców. Ci, którzy lubią obserwować ptaki lub gady, odnajdą się doskonale na południowym wybrzeżu. Znajdują się tam dwa jeziora ze słoną wodą, w których żyją duże stada ptaków wodnych. Na południu i południowym zachodzie kraju występują również flamingi, iguany, a nawet krokodyle. W głąb lądu rozciągają się góry i wielka dżungla. Jest to wspaniałe miejsce dla poszukiwaczy przygód. Dominikana ma bardzo wiele do zaoferowania. Można korzystać z uroków północnego i wschodniego wybrzeża lub wybrać się w bardziej spokojny południowy region. Na pewno każdy znajdzie dla siebie odpowiednie miejsce. Planując podróż na Dominikanę, warto rozważyć atrakcje, które będą dla nas interesujące. Oto zestawienie najważniejszych miejsc, które dobrze jest wziąć pod uwagę, rozważając wakacje na Dominikanie. La Romana jest jednym z najbogatszych miast na Dominikanie i jednym z najbardziej popularnych celów turystycznych. Miasto korzysta również z bliskości popularnych kurortów takich jak Bayaibe, Casa de Campo i Dominicus. Niedaleko La Romana nad rzeką Chavon znajduje się wyjątkowa kamienna wioska Altos de Chavon. Jest to XVI-wieczna śródziemnomorska miejscowość z warsztatami artystycznymi, kawiarniami, restauracjami, małymi hotelami i teatrem w stylu rzymskim z regularnymi występami międzynarodowych gwiazd. Wyspa Saona jest jednym z najpopularniejszych celów wycieczek w Republice Dominikańskiej. Należy do Parque Nacional del Este z pięknymi plażami, koralowcami i lasami namorzynowymi. Wyspa jest również obszarem chronionym dla ptaków wędrownych, rzadkich i zagrożonych gatunków takich jak żółw i manaty. Ważnym punktem wycieczki do Saony jest jaskinia Cueva de Cotubanama. W XVI wieku rdzenni mieszkańcy ukrywali się tam przed hiszpańskimi najeźdźcami. San Pedro de Macorís to miasto w południowo-wschodniej części Dominikany. Aż do XX wieku było cukrową metropolią. Dzięki handlowi cukrem w San Pedro de Macorís z biegiem czasu zbudowano eleganckie budynki i luksusowe rezydencje w stylu neoklasycystycznym i wiktoriańskim. Światowy kryzys gospodarczy z 1929 roku spowodował niemal całkowite zaniknięcie przemysłu cukrowniczego. Dopiero otwarcie Uniwersytetu Universidad Central del Este w latach 70. przyniosło ożywienie w mieście. Dziś San Pedro de Macorís jest tętniącym życiem miastem. Wśród atrakcji można wymienić centralne parki Juan Pablo Duarte, Padres de la Patria i Los Enamorados, tereny rekreacyjne Laguna de Malen, Rio Soco i Playa de Muertos przy nadmorskiej promenadzie w Malecón. Dawna wioska rybacka Bayaibe jest dziś idealnym miejscem na relaksujący wypoczynek. W miejscowości czekają na turystów piękne białe piaszczyste plaże. Wieczorem idąc wzdłuż plaży można spróbować pysznych dań ze świeżo złowionych ryb i cieszyć się zachodem słońca. Bayaibe jest również dobrym punktem początkowym dla różnych wycieczek łodzią i wycieczek w głąb lądu. Santo Domingo jest stolicą Dominikany. Jest również najstarszym nieprzerwanie zaludnionym miastem w Nowym Świecie zbudowanym przez Europejczyków. Stare miasto Santo Domingo jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 500-letnia zona kolonial jest historycznym sercem stolicy i jednocześnie jednym z najpiękniejszych zabytków Republiki Dominikańskiej.
Do historycznego centrum należy pałac Diego Columba, czyli syna Krzysztofa Kolumba. Ponadto w Santo Domingo można odwiedzić latarnię morską Columbus z grobem Krzysztofa Kolumba, pałac prezydencki i różne muzea. Każdy, kto chce poznać nocne życie Dominikany, jest w idealnym miejscu. W stolicy znajdują się najlepsze bary, restauracje i odbywają najpiękniejsze imprezy uliczne. Alcázar de Colón obecnie jest jednym z najważniejszych muzeów w Republice Dominikańskiej. Pałac kolonialny rodziny Kolumba został zbudowany w stylu gotyckim i renesansowym. Był rezydencją Diego Colombo, najstarszego syna Krzysztofa Kolumba. Diego Columb był wicekrólem Indii. Mieszkał w pałacu z żoną Marią Alvarez de Toledo. Z pałacu przy Plaza de España roztacza się widok na rzekę Osama. Wewnątrz pałacu można zobaczyć kolekcję przedmiotów rodziny Kolumba, obrazy, stylowe meble i instrumenty. Do najsłynniejszych zabytków w Santo Domingo należy Faro a Colón. Pomimo nazwy nie jest latarnią morską, ale monumentalnym zabytkiem i muzeum ku czci Krzysztofa Kolumba. Znajduje się w nim grób Krzysztofa Kolumba. El Malecón jest słynną promenadą Santo Domingo. Na 14-kilometrowej promenadzie znajduje się wiele obiektów rekreacyjnych i rozrywkowych, luksusowe hotele i kasyna, restauracje, kawiarnie i kluby. Osoby uwielbiające taniec powinny skusić się na wyjazd na Dominikanę w lipcu, gdy odbywa się festiwal merengue z tysiącami tancerzy. To trzeba zobaczyć na własne oczy. Od stycznia do marca można obserwować wieloryby na Dominikanie. Przybywają po długiej podróży z północy do wód wokół Samany. Tam wychowują swoje potomstwo. Można codziennie pływać łodzią i w ten sposób zbliżyć się do tych ogromnych zwierząt. Od 1970 roku wyspa jest scenerią reklamy Bacardi. Reklamę ze śnieżno-białą piaszczystą plażą, turkusowym morzem i palmami pewnie wszyscy widzieli. Na wyspę można wybrać się rejsem statkiem i warto to zrobić, aby sprawdzić, czy faktycznie reklama pokazuje rzeczywistość. Kuchnia mieszkańców Dominikany jest naznaczona wieloma wpływami, więc można spróbować czegoś nowego każdego dnia. Typowe dla wyspy są dania mięsne podawane z różnymi dodatkami. Z wieprzowiny składa się również danie narodowe Bandera Dominicana. Równie ważną rolę odgrywają oczywiście ryby. Podczas wakacji można cieszyć się świeżymi rybami i specjalnymi przysmakami takimi jak langusty i krewetki olbrzymie. Karnawał odbywa się na Dominikanie w weekend po 27 lutego. Największymi miejscami tego wydarzenia są Santo Domingo i La Vega. Można również wybrać się do Rio San Juan na północnym wybrzeżu, gdzie karnawał połączony jest z festiwalem merengue. Ten styl muzyczny typowy dla Dominikany jest słyszalny w wielu barach, dyskotekach, a nawet w sklepach. Jego współczesną odmianą jest merengue hip-hop. Po miłym dniu na plaży lub wycieczce wieczorem na pewno każdy chce cieszyć się życiem nocnym. W wielu miastach znajdują się kluby i dyskoteki, ale oferta jest szczególnie szeroka w miejscach z wieloma obiektami hotelowymi takimi jak Cabarete, Sosua i Boca Chica, a także w stolicy Santo Domingo. Można tam zatańczyć przy karaibskiej muzyce i zobaczyć, jak mieszkańcy bawią się na co dzień. Miejsca te są jednocześnie świetnym sposobem na zakup pięknych pamiątek. Przy promenadach i w miasteczkach znajdują się sklepy, a także uliczni sprzedawcy, którzy oferują prawie wszystko, od tropikalnych owoców po ubrania. Większe miasta takie jak Santo Domingo mają również centra handlowe. W stolicy jest to na przykład Plaza Columbus. Chyba nie trzeba nikomu rekomendować wakacji na Dominikanie, gdyż ogrom atrakcji mówi sam za siebie. Jest to idealne miejsce, które zachwyci nawet największych malkontentów. Piękne plaże, cudowna pogoda praktycznie przez cały rok, lasy, jaskinie, przyroda, egzotyczne zwierzęta, pyszne jedzenie i można byłoby tak wymieniać w nieskończoność. Z racji tego, że Dominikana jest dość daleko od Polski, to lot trwa mniej więcej 11 godzin. Jednak nie jest to na tyle długo, aby nie zaznać przyjemności spędzenia urlopu w tym fantastycznym miejscu. Jeśli chodzi o ceny, to niestety jest dość drogo. Ale wycieczka na Dominikanę jest warta wszystkich pieniędzy. Jeśli planujesz już swoją podróż, to noclegi i bilety do atrakcji na miejscu znajdziesz w linkach w opisie pod filmem.
Tak samo zamówisz kartę do tanich płatności za granicą. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek. Udanego wyjazdu!